Tak, ja nazywam się Izabela Skarżyńska, jestem nauczycielką, mentorką i przewodniczką duchową. Również tutaj terapeutką, która uzdrawia ciało i duszę. Jestem autorką książki The Magic of Healing Touch i wielu programów autorskich, które mają na celu uzdrowienie tutaj naszych emocji, uzdrowienie różnego rodzaju traum, ciężkich doświadczeń, które pomagają tutaj uzdrowić przede wszystkim też nasze ciało fizyczne, dbają tutaj o naszą energię, o przepływ energetyczny. Więc to tak, to tyle chyba. Dlaczego teraz jest tak dużo zniewieściałych mężczyzn i na odwrót? Kobiety przejmują, dominują nad mężczyznami. Powiem Ci, że jest to bardzo, bardzo głęboki temat. Postaram się to spiąć w kilku przykładach, natomiast jest to dosyć głęboki temat. Że kobiety walczą z tymi mężczyznami, kastrują ich. O właśnie, o tym kastrowaniu, powiedz. To nie jest takie fizyczne kastrowanie, bo ja z początku też tak myślałem, że to jest. Wytłumacz głębiej, o co tu chodzi w tym. Nie, fizycznie nie kastrujemy, spokojnie, drodzy panowie. To jest bardziej kastrowanie... Bo już się wystraszyłem. No, nie. Każda rzecz, ten stół, ta książka, to jest energia. I teraz o co w tym chodzi? To jest to, że my możemy korzystać z energii do tego, żeby ona nas uzdrawiała. Ale też ta energia, która jest na zewnątrz, może też wpływać negatywnie na nas. I na pewno wiele osób się spotkało z czymś takim, że na przykład weszło do jakiegoś pokoju i nagle coś poczuło. Nagle poczuło, że nie chce tutaj być, że jest ciężko, że jest niewygodnie. Dzień dobry, jest ze mną Izabela Skarżyńska. Poproszę Ciebie, żebyś się nam przedstawiła, tak będzie najlepiej moim zdaniem. Iza jest... Cześć wszystkim, jestem mentorką duchową, nauczycielką duchową, przewodniczką duchową oraz terapeutką, która uzdrawia duszę i ciało poprzez uwalnianie emocji, poprzez pracę z rodem, z traumami, z ciężkimi doświadczeniami i również pomagam uzdrawiać z różnego rodzaju chorób. Rozumiem. Ja zdecydowałem się przyjechać do Ciebie, raz, że jesteś interesującą osobą, wydałaś książkę, o której za chwilę porozmawiamy, ale wróćmy do tematu, że te problemy, o których mówiliśmy, są teraz bardzo na topie, popularne. Najbardziej, powiem, top 3 problemy, z którymi się borykają ludzie tutaj w UK, z którymi przychodzą do Ciebie, żebyś im pomogła. O, ich jest znacznie więcej niż 3, ale top 3 to na pewno problemy zdrowotne, czyli różnego rodzaju choroby dolegliwości, typu na przykład tarczyca, endometrioza, problemy z kręgosłupem, migreny. Jeżeli chodzi też o relacje, czyli bardzo często też przychodzą do mnie osoby, które mają problemy z relacjami, szczególnie kobiety, które często wchodzą w rolę matek dla swoich partnerów lub ratowniczek, uzdrowicielek, wybawicielek i one po prostu bardzo chcą z tego wyjść, albo kobiety, które są bardzo mocno w męskiej energii, czyli noszą spodnie, dominują i kastrują mężczyzn, to jest bardzo na topie i takie osoby do mnie przychodzą, dlatego że ja też kiedyś tak robiłam i też kiedyś tego doświadczyłam, więc jest to też moje doświadczenie. No i kolejna sprawa, bardzo często też te osoby zmagają się z tym, że nie mogą znaleźć swojej ścieżki, czyli ścieżki swojej drogi takiej, ale właśnie z poziomu serca, z poziomu duszy, a nie takiej z poziomu ego. Czyli przychodzą, bo są zagubieni w życiu, bo szukają siebie, chcą się dowiedzieć, kim tak naprawdę są. No i wtedy my pracujemy na ściąganiu tych wszystkich masek, na ściąganiu tych wszystkich właśnie warstw, programów, które zostały narzucone, wzorce, które zostały narzucone czy w dzieciństwie, czy zostały narzucone na przykład już w dorosłym życiu. Więc to są takie 3 top rzeczy. Dobrze. A ja tak powiem prosto od siebie. Na przykład ja, gdybym miał problem z depresją, która tutaj jest często, ponieważ nie ma słońca, pogoda, listopad. Czy Ty też w takich rzeczach możesz mi pomóc? Tak, to są też właśnie te przestrzenie, w których pracuję, jeżeli chodzi o depresję. Bardzo głębokie depresje, lęki, nerwice, ponieważ to też jest moje doświadczenie. I właśnie dzięki temu doświadczeniu, które przeżyłam już 14 lat temu, miałam nawet próby samobójcze,
wtedy zaczęła się ta moja droga i podróż do siebie. To właśnie to był ten taki moment przejściowy i przełomowy w mojej drodze do siebie i w mojej drodze duchowej, przede wszystkim poznania tego, kim jestem i o co mi chodzi i po co ja tutaj jestem. I właśnie dzięki temu powstała również książka. Dobrze. Prosiłbym, żebyś pokazała książkę do kamery. Książka jest w języku angielskim, nazywa się The Magic of Healing Touch. Jest to magia uzdrawiającego dotyku. O tak, żeby... No dobrze. Gdzie można nabyć tę książkę? Można ją nabyć u mnie z autografem, albo można ją też nabyć na Amazonie. I o czym ona mniej więcej rozprawia? Ta książka pokazuje częściowo moją drogę, pokazuje ludziom, z czego wyszłam i gdzie jestem w tym momencie. I również opisuje jedną z technik uzdrawiania za pomocą energii. Można to nazwać, to jest energia reiki, bioenergoterapia, różnie ludzie to nazywają, bo była to brama do mojego zdrowia. To właśnie od tego momentu, kiedy byłam w tak ciężkim stanie, otworzyłam się na inny świat, na świat duchowy, na świat energii. Poszłam nieco inną drogą niż większość ludzi. Ja nie korzystałam z takiej przyziemnej terapii, tylko właśnie to się pojawiło w moim życiu. Stwierdziłam, że i tak nie mam nic do stracenia, a cierpiałam też na bardzo dużą bezsenność, więc weszłam w to. Ale jeszcze zanim tam doszłam, no to oczywiście na początku szłam tą taką drogą tabletki, antydepresanty na jakiś czas. Natomiast wiedziałam wewnętrznie, że coś jest więcej, że coś więcej musi być i że tabletka jest tylko na chwilę, na moment, żeby pomóc mi wyjść do pewnego poziomu, podnieść ten level serotoniny w moim mózgu, żeby mogła zacząć normalnie funkcjonować. A później właśnie przyszło do mnie to. Zdecydowałam się na to po dłuższym czasie, bo na początku się tego bałam i większość ludzi, jak słyszy o tym, to pewnie ma takie odczucia lub myśli, lub jak się naczyta jakiś głupot w internecie, to później do tego sceptycznie podchodzi. Natomiast to właśnie było drogą, która otworzyła mi drogę do siebie i do uzdrowienia się. Poszłam na kurs, zrobiłam pierwszy stopień, zrobiłam drugi stopień, uzdrawiałam siebie przez wiele miesięcy. Później oczywiście poznałam wiele innych technik, które również pomogły mi w mojej drodze. A później zrobiłam kurs mistrza i nauczyciela, żeby właśnie prowadzić ludzi, pokazywać im i dawać im narzędzia, żeby oni sami mogli wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To jest jakby część tego, co robię w tym momencie. Natomiast są jeszcze inne techniki i metody, których używam, żeby właśnie uzdrawiać, żeby pomagać ludziom, poszerzać też ich świadomość siebie. Bo tak naprawdę każda choroba, która jest, ona jest odbiciem tego, co dzieje się w nas. Czyli to, co dzieje się w naszej duszy, bo nasza dusza komunikuje to cały czas z naszym ciałem fizycznym. Więc każdy dysbalans, każda choroba ma swoje podłoże i ma swoje źródło. I teraz ja jestem od tego, żeby znaleźć to podłoże, żeby znaleźć to źródło. Ich często jest bardzo dużo, dlatego że jesteśmy takim zlepkiem doświadczeń naszych rodziców, naszych przodków. Więc często jest to bardzo duża warstwa, która jest do ściągnięcia i czasami potrzeba więcej na to czasu, parę miesięcy, pół roku, ale za każdym razem dochodzimy do sedna i uwalniamy z pola, uwalniamy z ciała. Ja bardzo mocno pracuję na poziomie energii, na poziomie emocji, na poziomie takim rodowym też, ale też prowadzę do łona matki, prowadzę również do doświadczeń, które tam się wydarzyły, bo to też jest bardzo ważne w rozwoju, to co się wydarzyło przed, co się wydarzyło w trakcie, dla nas, dla ludzi, w jaki sposób my się rozwijamy i co my doświadczamy. Dobrze. Jak wygląda na przykład już tak technicznie sprawa, jeżeli ktoś decyduje się przyjść do Ciebie i kontaktuje się z Tobą, Ty zapraszasz i jak to wygląda od pierwszego spotkania z takim człowiekiem, który przedstawia, ma na przykład problem z z depresją przypuśćmy. Ja tej depresji się uczepiłem, bo przechodziłem to. Mniej więcej jak Ty z takim człowiekiem krok po kroku, jak Ty go prowadzisz, jak to wygląda, ile czasu trzeba. Jak to mniej więcej... Więc jeżeli się ktoś do mnie zgłasza, to najpierw robię taki krótki wywiad tego, co się dzieje, słucham tej osoby bardzo mocno całą sobą, bo bardzo też szczytuję energię, więc czuję i widzę i przychodzą do mnie informacje na temat tej osoby. Przeprowadzam z nią wywiad, pytam się, czy jest gotowa zostawić wszystko to, co ją doprowadziło do tej depresji, bo to jest totalna zmiana życia. Trzeba naprawdę bardzo dużo rzeczy zmienić i nie każdy niby jest gotowy, ale do końca nie jest gotowy. Jak już ta osoba jest gotowa, umawiamy się i teraz tak, ja zawsze zalecam, żeby mieć więcej sesji, dlatego że źródeł tego może być wiele.
I teraz trzeba popatrzeć w każdą tą przestrzeń, czyli ja sobie po kolei tą osobę przeprowadzam od łona matki, wyczyszczam sobie tak zwaną starą matrycę, ja to tak nazywam, czyli uwalniam od pewnych programów, które zostały już wgrane, kiedy ta osoba była w łonie matki, czyli kiedy mama była z nią w ciąży. Sprawdzam ten okres. Potem sobie idę dalej, wczesne dzieciństwo, sprawdzam sobie stan energetyczny, bo często jest też tak, że w energii są różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, które też powodują, że ludzie mają depresję. Są to takie rzeczy, o których czasami jak mówię, to różnie do tego ludzie podchodzą, ale są to czynniki zewnętrzne typu jakaś magia, która jest narzucona, czy jakieś na przykład źródła wampiryczne, które wysysają energię z ludzi. Też ludziom powoduje to, że ludzie tracą energię, że nie mają siły. Czasami przyczepiają się jakieś istoty, są różnego rodzaju opętania. Sama też tego doświadczyłam i też wiem w tamtym czasie, jak to działało na mój umysł, jak to działało na moją psychikę, jak to działało na moje ciało. Więc ja sobie tak po kolei tą osobę sprawdzam, co tam się dzieje, sprawdzam cały kręgosłup, bo kręgosłup też jest bardzo ważny, dlatego że tam są blokady energetyczne w postaci doświadczeń naszych przodków i również są emocje. I teraz jeśli my mamy cały kręgosłup zablokowany, a bardzo dużo osób ma problemy z kręgosłupem, ale tam naprawdę kupa rzeczy siedzi i do tego potrzeba czasu, żeby to wszystko rozkodować, więc nie jestem w stanie powiedzieć komuś, ile to czasu zajmie, dlatego że to też zależy od tego, ile ta osoba sama będzie się angażować w swój własny proces, na ile ta osoba będzie robić te rzeczy, o których ja jej mówię, żeby na przykład daję jej wskazówki, trzeba byłoby tu zobaczyć, trzeba byłoby to zmienić i tak dalej, więc jakby to jest taki proces, ja zawsze mówię, że takie pół roku ze mną i podążanie za tym wszystkim, gdzie tam ja nawiguję tą osobę w tym procesie, jest w stanie naprawdę tą osobę doprowadzić do tego, kim ona wewnętrznie jest, czyli bo to chodzi też, że w tej drodze, w której jesteśmy, ja najpierw muszę zburzyć wszystko, to tak mówię na to, zburzyć wszystko to, co było do tej pory i ten moment burzenia, czasami 6, 12, 18 spotkań, a później kolejny proces jakby odkrywania tego, kim ty tak naprawdę jesteś i jaki jest twój cel życiowy, ale z poziomu serca i duszy. I właśnie to jest też depresja, bo depresja jest chorobą duszy. Dusza krzyczy, woła, żeby w końcu się spojrzeć do środka i w ten sposób reaguje. Depresja jest też stłumioną złością, stłumioną agresją wewnątrz. Na pewno jest to szybszy proces niż taka normalna, standardowa terapia, dlatego że ja zaglądam w każdą przestrzeń, idę do energii. To jest taka wielowymiarowa praca. To nie jest tylko na poziomie umysłu, tylko to jest właśnie bardzo mocno na poziomie energii, na poziomie emocji. Idę w ród. Jeżeli trzeba, to zaglądam też w jakieś poprzednie wcielenia, bo bardzo często też tam to siedzi, więc mniej więcej zawsze mówię, żeby na początek taka osoba zapisała się na 12 spotkań i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Dlatego, że to jest tylko część tego procesu i to tak jak mówię, zależy co jest, ile jest przyczyn, jakie doświadczenia życiowe miała ta osoba. Moim celem jest doprowadzić tą osobę do wewnętrznego spokoju, do balansu, do tego, żeby ona bardzo mocno połączyła się z tym, kim jest wewnętrznie, czyli odkleimy te wszystkie programy, te doświadczenia, uwolnimy to z pola i żeby ona na tyle stanęła, żeby ona mogła iść dalej. Takie sesje jeszcze Ci powiem, że takie sesje robię online, głównie robię online. Przez Zooma spotykamy się co tydzień regularnie, dlatego że ja pracuję w polu energetycznym, więc ta osoba ze mną nie musi być fizycznie, co jest też dogodne, żeby mogła być u siebie w domu, czyli w swoim takim bezpiecznym miejscu mocy, gdzie możemy sobie nawzajem współpracować. Rozumiem. Ja jeszcze podlinkuję dane kontaktowe do Ciebie pod filmikiem, także kto będzie chciał, to sobie będzie mógł skontaktować się z Tobą. Słuchaj, Ciebie się spytam, bo cały czas mówimy o energia. Wytłumacz, co to jest ta energia. Okej, czyli postaram się tak w najprostszych słowach powiedzieć, co to jest energia. Czyli energię można to porównać na przykład radiowych fal, tak? Czyli powiedzmy, że słuchamy radia, no i to radio skądś nadaje, tak? No tak. Albo na przykład internet w telefonie. Mamy internet w telefonie i on tam jest, ale my go nie widzimy. No tak. I tak samo jest z energią. Wszystko to, co jest dookoła, to jest energia. My jesteśmy energią. Każda rzecz, ten stół, ta książka, to jest energia. I teraz o co w tym chodzi? To jest to, że my możemy korzystać z energii do tego, żeby ona nas uzdrawiała. Ale też ta energia, która jest na zewnątrz, może też wpływać negatywnie na nas.
I na pewno wiele osób się spotkało z czymś takim, że na przykład weszło do jakiegoś pokoju i nagle coś poczuło. Nagle poczuło, że nie chce tutaj być, że jest ciężko, że jest niewygodnie. Ja mam tak z miejscami. Idę w jakieś miejsce na przykład i nawet jak dom kupowałem i myślę, w tej części miasta nie kupię. To jest to? To jest dokładnie to, czyli to jest, ty czujesz, że tam w tym miejscu jest jakaś negatywna, niska energia i ty się tam źle czujesz. No tak. Więc właśnie wszystkie rzeczy, które są na zewnątrz, one mogą oddziaływać na nas. Mogą na nas wpływać pozytywnie, mogą wpływać na nas negatywnie, ale mogą być też neutralne. Aha. I teraz my mamy dostęp do różnych technik, które pozwalają na właśnie pracę z energią, czyli pracę z naszym polem energetycznym, dlatego że my nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym, to co widzimy, tylko dookoła naszego ciała fizycznego my mamy tak zwaną aurę. Aura, która składa się z różnych warstw, czyli tych ciał energetycznych, które są tutaj. I czasami jest właśnie tak, że stoimy obok jakiejś osoby i też nie czujemy się komfortowo. Albo czujemy, że coś z tą osobą jest nie tak, albo nawet czujemy emocje tej osoby, że ona ma zły nastrój, że jest jej coś źle, że coś się dzieje. To jest właśnie to. To jest to czytanie tego pola, tej energii, czyli my odczuwamy przez siebie, że coś jest nie tak. I teraz w pracy właśnie z uzdrawianiem energetycznym my pracujemy tu, na tej aurze, pracujemy na tych czakrach, które są też połączone z aurą, z tymi warstwami, bo trzeba pamiętać o tym, że każda choroba fizyczna, która pojawia się w naszym ciele fizycznym, ona zaczyna się tu, czyli w tych ciałach energetycznych. A co to są te ciała energetyczne? Na przykład ciało emocjonalne, czyli nasze emocje, ciało mentalne, nasze myśli, ciało eteryczne, zbiór naszych myśli, emocji i tak dalej. Ciało eteryczne w ogóle jest ciałem, które jest zrobione na wzór naszego ciała fizycznego. Tylko jest naszym odbiciem energetycznym. I teraz, kiedy coś się dzieje w życiu naszym, powiedzmy jakieś ciężkie doświadczenie, czy jakaś trauma, czy jakaś emocja, która wytworzyła się przy tym, została zblokowana, ona zapisuje się w tych ciałach energetycznych i w naszym ciele fizycznym. I teraz poprzez pracę z tym polem energetycznym jesteśmy w stanie znaleźć rzeczy, które się tam zapisały. Jakieś doświadczenie, trauma, wzorzec, przekonanie, pogląd, oczyścić z tego pola i zapobiec temu, żeby to powstawało w ciele fizycznym, czyli w postaci objawu czy choroby. I teraz, jeżeli już coś się zadziało w tym ciele fizycznym, to właśnie my poprzez pracę z tym polem energetycznym, z tymi warstwami, czyli z tymi emocjami, z tym ciałem mentalnym, emocjonalnym, astralnym, duchowym, jesteśmy w stanie wyczyścić te źródła i przyczyny tych chorób, przez to nasze ciało fizyczne zaczyna się uzdrawiać, bo my tworzymy taki specjalny environment, czyli środowisko do tego, żeby nasze ciało mogło zacząć się uzdrawiać. Rozumiem. I z tego właśnie tworzą się różnego rodzaju choroby i problemy. I teraz ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, że trzeba tu zacząć uzdrawianie, czyli z tych wyższych poziomów, zająć się emocjami, zająć się doświadczeniami, zająć się traumami, zająć się tym wszystkim, to wtedy to ciało fizyczne jest bardzo duża szansa, że ono zacznie się uzdrawiać. Nie mówię, że w 100%, bo tego nikt nikomu nigdy nie jest w stanie zagwarantować, bo to nie zależy też od terapeuty czy mentora, który to prowadzi, tylko też od osoby, która jest prowadzona. Bo ja jako osoba, jako mentor, jako terapeuta, to ja jestem tylko 50% tego. Natomiast drugie 50% to jest ta osoba, która chce się uzdrowić. I teraz pracując w tym polu energetycznym, my jesteśmy w stanie nie tylko oczyścić to, co spowodowało chorobę czy jakiś problem życiowy, ale również zapobiec powstawaniu nowych chorób. Dlatego dbanie o przestrzeń tutaj energetyczną jest dla nas bardzo ważne, ponieważ to my zbieramy dużo rzeczy też z zewnątrz, nawet idąc do takiego centrum handlowego. Tam jest mnóstwo ludzi, mnóstwo energii, mnóstwo różnych rzeczy i teraz co się dzieje? To jest to, że my też to przenosimy, to się lokuje w tym naszym ciele energetycznym, dlatego ja bardzo dużo o tym mówię u mnie na moim social media, na mojej stronie internetowej, na moim kanale na YouTube też są informacje na ten temat. Wszystko będzie podlinkowane. Izabela Skarżyńska, Soul Body Healing Energy Medicine, to na Facebooku. Troszkę wolniej. Izabela Skarżyńska i jej osiągnięcia. Więc tak, tutaj są moje dyplomy, certyfikacje, które
no, można powiedzieć, zdobyłam, osiągnęłam, jakkolwiek chcemy to powiedzieć, podczas mojej własnej podróży, kiedy szukałam uzdrowienia dla siebie. Więc tu są wszystkie moje szkolenia ogólnie, czy pracy z energią, medycyna wielowymiarowa, chirurgia fantomowa. Jest to wszystko, co jest związane właśnie z uwalnianiem blokad energetycznych, emocjonalnych, duchowych. Więc tak to wygląda. Tutaj też są moje nagrody, które otrzymałam. W zeszłym roku otrzymałam 2 nagrody. Jedna za najlepszą holistyczną terapię i instytucję coachingową, za najlepszego terapeutę roku, a w tym roku otrzymałam kolejną za najlepszą taką duchową praktykę i holistyczną terapię właśnie w Northamptonshire, a to było akurat Yorkshire. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje małe lub duże osiągnięcia, certyfikacje, no, które pokazują też, no, ile pracy musiałam sama ze sobą zrobić i co teraz mogę zaoferować klientom, którzy do mnie przychodzą. Właśnie pracę na bardzo głębokim poziomie energetycznym w polu, tutaj na poziomie emocji, poziomie traum rodowych, również na poziomie... A widzę tutaj karty, to mnie troszkę też zaciekawiło. Możesz powiedzieć, do czego one tobie służą? Wiesz co, to są takie karty anielskie, nie jest to tarot, to są to karty anielskie. Karty na przykład te są na twoją ścieżkę życiową. Czasami tak jak czuję potrzebę podczas sesji czy spotkania, to właśnie tutaj wyciągam taką kartę dla moich klientów, żeby zobaczyli sobie właśnie jaki mają przekaz. Tutaj też moja książka, którą właśnie wydałam na temat uzdrawiania za pomocą energii. Pokazuje moją ścieżkę, ale również jest to przewodnik dla wszystkich osób, które chcą się nauczyć, jak pracować z energią, jak wykorzystywać energię do uzdrawiania siebie na wszystkich płaszczyznach, czyli na płaszczyźnie emocjonalnej, mentalnej, duchowej, energetycznej, fizycznej, a w rezultacie też finansowej tak naprawdę, bo ta praca z energią pozwala na to, abyśmy uwalniali te wszystkie blokady, które mamy i które nas trzymają przed tym, abyśmy nie żyli w pełnym potencjale tego, kim jesteśmy. Iza, czy możesz mi odpowiedzieć na takie pytanie, bo na pewno się zajmujesz tymi sprawami, dlaczego teraz jest tak dużo zniewieściałych mężczyzn i na odwrót, kobiety przejmują, dominują nad mężczyznami? Powiem Ci, że jest to bardzo, bardzo głęboki temat. Postaram się to spiąć w kilku przykładach, natomiast jest to dosyć głęboki temat. Więc zaczynając od tego, że dużo jest teraz kobiet i ja byłam jedną z nich, która była Zosią Samosią, która była wychowywana na silną, niezależną kobietę, która ma sobie radzić w każdej sytuacji. Więc automatycznie przejęłam schematy, przejęłam wzorce, oczekiwania, że mam być silna i niezależna, czyli nie mogę być słaba, czyli nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład mężczyzna mógł być tą siłą, żeby ten mężczyzna mógł być męski, żeby mógł działać, żeby mógł być tym bezpieczeństwem i tą ochroną dla kobiety, tak jak w większości mężczyźni są. I teraz skąd to się bierze? Cofnijmy się trochę do przeszłości. Bierze się to między innymi też z tego, że wiele kobiet i ich matki, babki doświadczały różnej przemocy ze strony mężczyzn. Mężczyźni szli na wojnę, nasze babcie zostawały same. Musiały sobie ze wszystkim radzić, miały wszystko na swoich barkach, na swoich plecach i one musiały stawać się jednocześnie mamą i tatą, na przykład dla dzieci, tak? Często też tak jest, kiedy jest rozwód, kiedy rozchodzą się, na przykład para się rozchodzi, czy to małżeństwo, tak? Jest ten rozwód i teraz kobieta zostaje sama z dziećmi i musi sobie ze wszystkim radzić. To bardzo często też podświadomie ona zaczyna też wchodzić bardzo mocno w tą rolę męską. Ale też to, że kobiety przenoszą bardzo mocno ze swoich pokoleń różne takie emocje. Bardzo często, co ja widzę w sesjach, w terapiach kobiet, które do mnie przychodzą, które same mówią, kurde, jestem bardzo mocno w męskiej energii i ten mój partner jest coraz słabszy, nie pomaga mi, nie robi tego, nie robi tamtego, ja noszę spodnie, mam wszystko na swoich barkach, jest mi ciężko. W tym momencie właśnie zatraca się ta kobiecość, ta kreacja, to tworzenie, ta lekkość i jest ciężkość. I teraz to też wynika bardzo często z tego, że te kobiety doświadczały tej przemocy na przykład, tak? W różny sposób, czy to psychicznej, czy to emocjonalnej, czy nawet seksualnej.
I w nich jest ten wkurw, że tak powiem, czyli jest w nich ta złość, jest w nich agresja na męskie. I teraz taka kobieta nie będzie w stanie otworzyć się przed mężczyzną, taka kobieta nie będzie w stanie wejść w tą swoją kobiecość, w kobiecą esencję, bo ona stawia tarczę, ona stawia mur, bo się chce bronić, bo się chce chronić. I też często jest tak, że nawet jeżeli ona sama nie doświadcza tego, to jest to przeniesione z pokolenia na pokolenie. Ona ma w swojej energetyce, w swoim polu energetycznym, w swoim kodzie DNA, w swoim programie, ma ten zapis tych doświadczeń jej przodkiń i z tego tytułu ona osadza się mocno w tej energii i dominuje, bo ona podświadomie walczy z tym mężczyzną. I teraz męski mężczyzna bardzo często odejdzie od takiej kobiety, bo on nie będzie się tam czuł męski, czyli nie będzie miał tej przestrzeni na tym, żeby być mężczyzną. Natomiast często jest tak, że zazębiają się te mechanizmy i męska kobieta przyciąga do siebie mężczyznę, który jest bardziej osadzony w kobiecej energii, no bo oni na tej zasadzie dopełnienia się spotykają, ale też na zasadzie tego, żeby to ze sobą przepracować. I teraz mężczyźni, którzy są bardzo osłabieni i są bardziej w tej żeńskiej energii, to też bardzo często to wynika z ich relacji z mamą i z brakiem relacji z tatą. To ma bardzo dużo takiego podłoża z tego, jak byli wychowywani. Często też jest tak, że matki trzymają tych swoich synów. One próbują tak uwięzić tych synów, a tak naprawdę matki wychowują synów dla kolejnej kobiety. I często jest tak, że nie jest odcięta też pępowina. Albo na przykład są jeszcze też takie wzorce i schematy, w których na przykład mężczyzna, który jest bardziej osadzony w tej żeńskiej energii, on jest bardziej połączony na przykład ze swoją mamą. Są tak zwane, to też jest z psychologii, jest konflikt taki Edypa na przykład, tak? O tym się też często mówi, o tym, że mężczyzna jest energetycznym partnerem ze swoją mamą. No to jest bardzo głęboki temat. Tak, i wtedy... I dokładnie. I wtedy, kiedy on jest w energetycznym, takim emocjonalnym połączeniu z mamą, dużo mężczyzn nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że tak jest, to ich partnerka nagle co robi? Jak on już ma partnerkę, bo ma mamę. Ale ciężko, że ci przerwę takiemu też znaleźć, bo to mamusia o wszystkim rządzi. Czy to nie jest to? Tak. I jak mamusia dominuje, to tak. On jest wtedy w tej żeńskiej energii i on wtedy sobie przyciąga kobietę dokładnie na ten sam wzór jako partnerkę czy swoją żonę. I teraz chodzi o to, że to jest bardzo głęboki temat, o tym można dużo mówić, ale chodzi o to, że jeżeli on już jest partnerem swojej mamy, to on nigdy nie będzie partnerem swojej partnerki i wtedy ta partnerka staje się jego lepszą mamą, z którą na jakiś czas ma seks, a potem już to się kończy też i potem się zaczynają problemy w relacji związkowe, bo nie ma tej chemii, nie ma seksu, dlatego że nie będzie, bo na pierwszym miejscu w energii emocjonalnie stoi jego mama. A partnerka, która jest, nie jest dla niego, nie jest jego partnerką. Często jest też tak, i to też widzę w terapiach kobiet, które do mnie przychodzą, że jak jeszcze pojawiają się dzieci, to one są jak takie surogatki. Że one rodzą te dzieci tak naprawdę, a tym dzieckiem zajmuje się babcia, czyli mama i jest ten syn. To są takie komplikacje i na odwrót kobiety, kiedy są wychowywane, mają za bliski kontakt z ojcem, za dużo mają tego kontaktu z ojcem dziewczynki, jak są małe, to wychodzi kolejny konflikt. I teraz one się stają energetycznymi, emocjonalnymi partnerkami swoich ojców, przez to później taka kobieta nie może stworzyć normalnej relacji w swoim życiu. Nie może spotkać swojego partnera, bo u niej już w tej energii i w tej przestrzeni jest ojciec, a nie ma kogoś lepszego niż ojciec. Więc partner, który przychodzi, często staje się jej lepszym ojcem, tak zwanym, bo ona już ma partnera w swoim ojcu. Rozumiem. I to są właśnie takie schematy i dynamiki, które ja pomagam też rozkodowywać w sesjach i w terapiach i dojść do tego, że takie coś że takie coś jest. I prowadzę mężczyzn do tego, żeby się odpępowili od mamy, żeby zaczęli stawiać też granice, ale tak bardzo głęboko na poziomie właśnie energii. I tak samo przepracowywuję to z kobietami, żeby przestały być energetycznymi, emocjonalnymi partnerkami z ojcami. Bo wtedy ona nie może sobie ułożyć, ma ciągle problemy w relacjach, ciągle ma trudności i nie potrafi wykreować i stworzyć żadnej relacji, związku z żadnym mężczyzną.
Rozumiem. Bo żaden mężczyzna nie dorówna jej ojcu, tylko to są tak nieświadome i tak podświadome schematy, które kierują. I teraz jeszcze takie kobiety, które mają bardzo mocno połączenie z tym ojcem, one też bardzo mają problemy duże zdrowotne. Właśnie tam się bardzo często pojawiają endometriozy, kiedy na przykład córka wchodzi czasami w ratowniczkę swojego własnego ojca. Ja też takich rzeczy doświadczyłam, mówię to wszystko z mojego doświadczenia, ale też z tego, co widzę w sesjach i w terapiach i co przepracowywuję z moimi klientkami, bo wtedy mają problemy właśnie, endometrioza, tarczyca, mięśniaki. To jest bardzo złożony i gruby temat. Ja tak się staram tylko wrzucać pewne informacje. I tak samo czasami mężczyźni stają się ratownikami swojej mamy, czyli oni nie skupiają się na relacji ze swoją partnerką, na tworzeniu swojej rodziny, tylko cały czas gdzieś są uwikłani w tą relację z mamą. I partnerka na przykład też to czuje, że on ciągle z mamusią, że on ciągle z mamą gada przez telefon, że on ciągle mamie pomaga, że on ciągle jest dla mamy, a nie ma go dla mnie, albo nie ma go dla naszej rodziny, tak? Jeżeli już tam są dzieci. To są poważne dynamiki i to naprawdę trzeba wszystko dobrze poustawiać i rozkodować, żeby każdy wiedział w tym systemie, gdzie jest i na jakim miejscu, bo to później ma ogromny wpływ również na dzieci, jak są dzieci, bo te schematy i programy są dalej przenoszone. I to jest jakby też część rzeczy, z którymi ja pracuję i w których ja prowadzę, czy to mężczyzn, czy to kobiety, aby to zbalansować, bo bardzo dużo przychodzi do mnie kobiet, które ma problemy właśnie w tych relacjach i które mi mówi, kurde, jestem męska, mam mnóstwo energii, noszę wszystko na sobie. Kobieta nie jest stworzona do tego, żeby dźwigać wszystko. Rozumiem. Tu musi być równowaga. Równowaga między męskim i żeńskim. Po drugie, mężczyzna jest tą siłą. Ta męska siła, której potrzebuje kobieta. No tak. Ale kobieta nie może być silniejsza niż jej mężczyzna. No ale tak się zdarza. No w dzisiejszym świecie właśnie to, do czego to wszystko zmierza i dąży, to jest to, że kobiety walczą z tymi mężczyznami, kastrują ich. O właśnie, o tym kastrowaniu powiedz. To nie jest takie fizyczne kastrowanie, bo ja z początku też tak myślałem, że to jest. Wytłumacz głębiej, o co tu chodzi. W tym. Nie, fizycznie nie kastrujemy, spokojnie, drodzy panowie. To jest bardziej kastrowanie... Bo już się wystraszyłem. Nie, to jest bardziej... Dobrze, że jestem tutaj z operatorem Przemkiem. Jak coś to mnie pomoże, albo dwóch wykastrowanych wyjdziemy. Nie. Ja już przestałam kastrować. Kastrowałam kiedyś, jak nie miałam w ogóle świadomości tego, że to robię. Co to znaczy? To jest właśnie dominowanie mężczyzny. To jest podważanie jego, to jest nieszanowanie jego decyzji. To jest brak zaufania też do mężczyzny, że to męskie jest w stanie poprowadzić. Tutaj kobiety mają dużą robotę do zrobienia i ja też tą robotę przez wiele lat robiłam i dalej jeszcze ze sobą pracuję w tym temacie i w tej tematyce, żeby pozwolić mężczyźnie, żeby się zaopiekował. I pewnie kobiety, które będą to oglądać, no ale jak on ma mnie gdzieś, on w ogóle wychodzi z domu, nie ma go i tak dalej. Dlatego, że to ty, kobieto, musisz zrobić robotę. I ja też kiedyś tego nie chciałam słyszeć i też sobie mówiłam, no ale jak, to co, oni mają nic nie robić, tylko my mamy robić robotę? No. Tak. Dlatego, że to idzie bardzo często z naszej energii, z naszego pola, z naszych schematów, dlatego też przyciągamy pewien rodzaj mężczyzn do swojego życia, żeby z nimi przepracować pewne rzeczy. I teraz w kastrowaniu chodzi o to, że kobieta dominuje go, często staje właśnie, matkuje mu. Mówi mu, jakie skarpetki ma założyć, co może zjeść, czego ma nie zjeść. Sposób, w jaki do niego mówi, jest tak jakby mówiła matka do syna. To jest właśnie między innymi kastrowanie męskiego, czyli brak takiego, to tak najprościej i bardziej tak spłaszczając to i najprościej jak tylko można powiedzieć, to jest właśnie ta kastracja. Bo właśnie często tak jest, że w tych dynamikach się przyciąga i ja zawsze widzę to też, bo już wiele lat prowadzę terapię, widzę to, że córeczka tatusia zawsze przyciągnie mamie synka. I to jest taki schemat, że na przykład mężczyzna, który nigdy całkowicie nie odda się kobiecie, w sensie takim nie odda się relacji, nie wejdzie z nią głęboko, bo on już w relacji energetycznie jest przywiązany do mamy, a ona w relacji jest przywiązana do taty. I to jest też jedno z moich doświadczeń, które miałam z jednym z partnerów. Dzięki niemu odkryłam tą dynamikę, że tak było, no i oczywiście posprzątałam. Więc żeby tutaj był zachowany balans, czyli to yin i yang, to przede wszystkim kobiety mają dużo do zrobienia roboty, przede wszystkim przepracowania tego wkurwu na męskie, które jest niesione z pokolenia na pokolenie.
Czyli tu jest bardzo głęboka praca emocjonalno-energetyczna, żeby to uzdrowić, żeby one mogły ponownie zaufać i otworzyć się na tego mężczyznę i pozwolić mu być mężczyzną. Czyli żeby ona mogła żyć w lekkości, żeby mogła... Mężczyzna to jest działanie, męskie to jest działanie, to jest od razu myślenie, działanie, robienie, a kobieta to jest kreacja, to jest tworzenie. I dlatego tu następuje dopełnienie. Mężczyzna opiekuje się, ja nie mówię opiekuje się jak tatuś, tylko jest taką, co kobieta szuka w mężczyźnie? No szuka w mężczyźnie, większość kobiet przynajmniej szuka tego w mężczyźnie, żeby on był tą ostoją, że to on jest tą siłą napędową w tej relacji, że jak jej skaczą hormony, bo nam skaczą hormony, różnie to bywa, mamy różne hormonalne zmiany, mamy cykle jako kobiety, że ten mężczyzna jest jak po prostu ten maszt, który my możemy być na wszystkie strony gdzieś tam się jak chorągiewki fruwać, a męskie jest takie osadzone w sobie i kochanie, jest okej, jestem przy tobie. Nawet nie doradzanie, bo to też często się robi, że się doradza, że szuka się rozwiązań, bo męskie szuka zawsze rozwiązania. Kobiece chce się wypowiedzieć, żeby jej było lżej. Więc to jest naprawdę duża robota do zrobienia i też przede wszystkim matki, które wychowują swoich synów w dzisiejszych czasach, a szczególnie te, które są po rozstaniach z partnerami, żeby nie robiły sobie z tych synów partnerów. A jak one sobie robią? One robią to nieświadomie. One się wyżalają na przykład, mówią do synów, jaki to ten tata zły, że tata zostawił, albo odszedł, albo zdradził, albo jeszcze nie wiadomo co. I teraz ona podświadomie robi sobie już partnera z tego syna. Przelewa na dziecko ten cały ciężar i ten ból, który ona ma w sobie. I potem z tego później też dorastają mężczyźni, którzy są bardzo przywiązani do mamy i nie mogą sobie ułożyć później relacji, albo jak wchodzą w relacje, to wchodzą w podobne schematy, wchodzą w podobne dynamiki. No i tak samo jest z córkami, tak? Często jest tak, że się, bo w ogóle córki to biorą bardzo dużo takich emocji z mamy. Czyli jak mama jest nieszczęśliwa, to córka chce, żeby mama była szczęśliwa, podświadomie zbiera z niej wszystko. A syn robi na takiej zasadzie, że on będzie zapewniał mamę. Czyli jeżeli partner czy mąż, który z nią był i on coś w jakiś sposób wzbudza w niej jakieś emocje i on odejdzie, to potem syn może się zachowywać bardzo podobnie, tylko po to, żeby zapewniać tą mamę w tym bólu. To może, nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, ale to bardzo widać później w tych dynamikach, które się tworzą w tych relacjach i też po chorobach, które tworzą się w ciele. Dlatego, że każdy narząd, każdy układ w naszym ciele jest z tym połączony. Tam się zapisują właśnie te schematy i one później powodują to, czyli gdzie kobiety, które były wychowywane na męskie, czyli na chłopaków w domu, ja tak byłam wychowywana, bardzo często mają właśnie problemy, mięśniaki, endometriozy, problemy z piersiami, problemy z tarczycą, bo to jest jeden z takich schematów. I ja później właśnie prowadząc moje klientki, ja rozkodowywuję z nimi po kolei te wszystkie dynamiki i ustawiam tak, jak ma być po prostu w przestrzeni, żeby było prawidłowo. Mama jest mamą, tata jest tatą, ty jesteś córką, ty jesteś synem, bo to też i z mężczyznami pracuję w takich różnych przestrzeniach prowadzenia ich bardziej ku tej męskiej swojej energii, co też dużo panów przychodzi do mnie z takimi tematami. To jest bardzo głęboki temat, ale mam nadzieję, że tak trochę wyjaśniłam, o co chodzi. Tak, ale jeszcze mi tak właśnie w głowę została pewna myśl odnośnie tych skoków hormonów. Mieliśmy też porozmawiać o menopauzie i jak to kobieta reaguje i jak mężczyzna ma z tym, jak ma żyć z tym. Wiesz co, to jest znowu, to jest temat hormonalny, ale menopauza jest jakby takim naturalnym też biologicznym cyklem kobiety, bo my mamy wiele cyklów, tak? I to dla kobiety oznacza, że kobieta wychodzi jakby z tej swojej kobiecości, jakby to powiedzieć. Chodzi o to, że kobieta przez pewien okres swojego życia, ona jest w tej fazie kreacji, poczęcia, przyprowadzenia tej duszy, nie wiem jak to po ziemsku powiedzieć, rodzenia dzieci w tej fazie, tak? Kwitnie. No, jest w tej fazie. I teraz menopauza jest to cykl, który jakby stopuje ten poprzedni cykl, w którym ona mogła czuć się jak ta kobieta, tak? Wtedy kobiety bardziej przechodzą w męską energię lub będą przechodziły w męską energię, bo one potrzebują jakby na nowo siebie stworzyć. Tylko w tej nowej przestrzeni. I teraz
menopauza to są też takie, z takiej strony duchowej, oczywiście ja się nie wypowiadam na temat takiej biologicznej, ale takiej duchowej, to chodzi też o to, że one podświadomie też boją się tego procesu starzenia. No bo to jest też dla organizmu informacja, to jest taka duchowa strona tego, że one już nie będą spełniały tej funkcji, czyli tego macierzyństwa, tego rozkwitu, tej kobiecości, tylko... Że coś przemija może? Tak, że przemija, dokładnie, że właśnie to przemija i one będą wchodziły w nową fazę, w której same się muszą odnaleźć. Okej. Więc, co by tu powiedzieć, wiesz, ja jeszcze menopauzy nie mam, przynajmniej jeszcze jej nie czuję. Dobrze, na menopauzie skończymy. Więc nie wiem, jak powiedzieć, co mam powiedzieć mężczyźnie. No na pewno dużo cierpliwości mogłabym powiedzieć tutaj dla mężczyzny. No i też dla kobiety, żeby ona znalazła nową pasję, żeby ona przelała to wszystko w działanie, żeby ona weszła, zaczęła siebie odnajdywać i godzić się też z tym cyklem tego jakby starzenia się, ale nie chodzi mi, że ona starzeje się, że ona będzie na twarzy, zaraz się postarzeje czy coś, tylko że to jest naturalny proces. My mamy różne cykle, my kobiety mamy różne cykle, w które wchodzimy biologicznie i każdy z tych cykli, każdy ten okres daje nam coś innego. Tematy są rozległe, tematy rzeki. No, ja tu mogę z Tobą nakręcać. Zdążyłem zauważyć, ale to jest tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, chociaż na początku. Powiedz coś, oczywiście ja podlinkuję kontakt z Tobą, Ty masz Facebook, no powiedz co Ty masz, gdzie Cię można znaleźć, jak nawiązać kontakt z Tobą, czas dla Ciebie. Dobra, więc jak można mnie znaleźć? Można mnie znaleźć na Facebooku, mam swojego prywatnego Facebooka Izabela Skarżyńska i mojego fanpage'a Izabela Skarżyńska Soul Body Healing Energy Medicine. Można mnie znaleźć na YouTubie Izabela Skarżyńska. Mam też swoją stronę internetową www.izabelaskarżyńska.com. Tam są wszystkie moje usługi, terapie, mentoringi, moje programy online na mojej własnej platformie edukacyjnej, które można sobie też zakupić do użytku własnego, do tego, żeby się szkolić, żeby przepracowywać ze sobą pewne rzeczy. Tam są różnego rodzaju też szkolenia, które też można sobie wykupić do uzdrawiania siebie. Również można mnie znaleźć na TikToku. Na TikToku powiem Ci szczerze, że nie pamiętam, jak się nazywam na TikToku. Muszę to sprawdzić. Tam podlinkujemy. Podlinkujemy, więc na pewno strona internetowa, Facebook, Instagram też mam, aczkolwiek tak dużo nie korzystam z niego. TikTok, no i zapraszam do mnie na YouTube'a, dlatego że u mnie na YouTubie bardzo dużo powstaje medytacji i dla kobiet, i dla mężczyzn, do uzdrawiania swojej kobiecości, do uzdrawiania męskości. Też jest ostatnio nagrana medytacja przez mężczyznę, do uwalniania właśnie wzorców mojego chłopca, do tego, żeby wejść w tą męską energię. Kolejne medytacje na uzdrawianie łona, na wewnętrzne dziecko, więc masa fajnych medytacji, naprawdę transformujących, oczyszczających, czy to właśnie z takich wzorców, czy też oczyszczających pole nasze energetyczne. No i oczywiście zapraszam do siebie na mentoringi, na terapię. Jak macie jakieś problemy, czy w relacjach, czy problemy zdrowotne, to serdecznie zapraszam do tego. Również tutaj widzę, że przyniosłeś moją książkę. Książkę wydałam w języku angielskim, ale jest naprawdę bardzo łatwym językiem angielskim napisana. Nazywa się The Magic of Healing Touch. Magia uzdrawiającego dotyku. Jest to książka, która pokazuje trochę moją drogę moich klientów, drogę moich studentów, ale również jest to przewodnik po pracy z energią. Oczywiście trzeba przejść takie dostrojenie do energii, żeby można było używać tej energii. Natomiast tu jest wszystko, z tego naprawdę można bardzo dużo się nauczyć i zrozumieć, jak w ogóle to działa. Więc to są takie najszybsze chyba, i to jest na Amazonie, i to są takie najszybsze kanały, którymi można do mnie dotrzeć, można do mnie napisać na WhatsApp. Jeżeli macie jakiś problem, chcecie coś rozwiązać, możemy przeprowadzić konsultację wstępną, a potem po prostu znajdziemy najlepszy plan do doprowadzenia Ciebie do rezultatu, jaki chcesz otrzymać, osiągnąć. Więc chyba tyle, jeżeli chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć. Jeśli obejrzany materiał spodobał się Tobie, daj znać w komentarzu. Jeśli byście chcieli, abym poruszył podobne tego typu tematy z Izą, też napiszcie w komentarzach. Również napiszcie w komentarzu, jakie ewentualnie w przyszłości tematy by Was interesowały.
To pomoże mi w realizacji projektu. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas, za oglądnięcie materiału. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć.